Po 2 tygodniach w Kuala Lumpur nadchodzi czas, aby pożegnać się z moim ulubionym miastem. W tym momencie wydaje mi się, że najbliższe dni spędzę w Singapurze i tam nagram kolejny film. I to prawda, tylko mi się wydaje, ale po kolei. Przyznam, że spodziewałem się jakiejś kolejnej przeprawy logistycznej w stylu azjatyckim, że nikt nic nie wie, jest 148 stacji, a tu po prostu idzie się do kiosku. Stacja jest w tym miejscu, gdzie na mapie. Kupuje się bilet za godzinkę do Singapuru, jak na tramwaj. Bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy frekwencja w tym autobusie podyktowana jest cenami w Singapurze. Nikogo nie stać, żeby tam jechać. Wiedziałem, że tam jest droga, ale teraz trochę sobie obadałem ceny noclegów i jakichś tam produktów. Mój Boże, w co ja się wpieprzyłem. 4 godziny później docieram do dość niecodziennego przejścia granicznego, będącego też mostem pomiędzy Półwyspem Malajskim a wyspą Singapur. Tak, Singapur jest wyspą. Przyznało mi się, a tu nic tego nizowego. Wyjechaliśmy z Malezji i wyrosły wieżowce. Dla odmiany wszystko wygląda jak centrum handlowe, tutaj parking podziemny jakieś widzę, jakieś sklepy, to jest granica. Ej, Singapur nie daje znaczków do paszportu, ale do dupy. I witamy na singapurskiej... Witamy? Tak, dobrze, widać mnie. Witamy na singapurskiej ziemi. Jeszcze w autobusie na szybko wyszukałem najtańszy nocleg w całym kraju. Odnalazłem swój hostel za jedyne 120 zł. Najtańszy, jaki był dostępny w tym mieście, w tym państwie. Pełna automatyzacja. Kod QR, zeskanować. I recepcjonista niepotrzebny. Nie jest źle, przynajmniej czysto. W szczęśliwym zrządzeniu losu akurat tuż obok wejścia do hostelu jest restauracja otwarta do godziny 3 w nocy. I do tego jest to restauracja uliczna, a więc ceny nie będą wygórowane. Bardzo niewygórowane. Więcej tego jest tutaj. Ha, w dobre miejsce trafiłem. No, tak se można żyć. Biorąc pod uwagę średnie zarobki w Singapurze na poziomie około 20 000 złotych miesięcznie, można powiedzieć, że Singapurczycy jedzą w swoim kraju za darmo. Oj, mamy to. Pierwszy posiłek zawsze dużo mówi o danym kraju. Zobaczmy, co nam powie o Singapurze. No, dobre rzeczy nam powie o Singapurze. O London to w ogóle są pierożki. Kurwa, chodź tu, pierożku. Pierożek się broni. No bardzo przyjemne jedzenie. Rosołek z pierogami, kluski z kaczką. Wszystko ostre, fajne, smaczne. Niedrogie. Ile to? 12 zł chyba. Albo i mniej. Niestety jedzenie pozostaje cenowym wyjątkiem pośród wszystkich towarów i usług w kraju. I za chwileczkę zdam sobie sprawę z powagi sytuacji. Znalazłszy jeszcze w drodze hostel za 120 zł w ciągu właściwie kilku sekund, zlekceważyłem fakt, że dostępny jest tylko na jedną noc. W końcu, skoro wyszukałem go tak szybko, to na pewno łatwo znajdę inny w podobnej cenie i najwyżej się przeniosę. Ten piękny singapurski poranek przywitał mnie niemożliwym do wytrzymania upałem oraz trochę zaskakującą informacją, że tej nocy Singapur nie oferuje żadnego miejsca noclegowego. Jak widzicie, mam już plecak na plecach. Jako że właśnie zaczyna się weekend, wszystkie hostele okazują się zajęte do ostatniego miejsca aż do poniedziałku.
a za prywatny pokój hotelowy na 2 noce, które zamierzam tu jeszcze spędzić, trzeba by wywalić ponad 1000 zł. Najtańsze, co było na bookingu dzisiaj do zaoferowania, to za 204 zł, uwaga, uwaga, miejsce siedzące przez 3 godziny na lotnisku. Tak jest, mogę sobie za 200 zł tej nocy przez 3 godziny posiedzieć w Singapurze. Wyżej wymienione okoliczności skłaniają mnie do wszczęcia planu B, który już wczoraj wieczorem chodził mi po głowie, ale myślałem sobie, nie no, niemożliwe, co ja będę odwalał. Tym niemniej, aż nie chce mi się w to wierzyć, ale właśnie wcielam go w życie. Z rana ze zdumieniem odkrywam, że transport do całkiem innego kraju, kupno wizy i nocleg w prywatnym pokoju w owym kraju kosztują mniej niż przesiedzenie 6 godzin na singapurskiej kanapie. Tam na horyzoncie jakieś wieżowce. Maleństwo. This is Formula 1 racetrack. Oh, here. Okay. They are putting up all the lights. Aha, I see. Do Singapuru zdążymy jeszcze wrócić. Tymczasem przed wyjazdem kieruję się na umówione wcześniej spotkanie. Mam jedną rzecz do zrobienia. Czy ktoś poznaje tych państwa? Cheers. It was nice to meet you. Bye again. Bye again. See you. See you again. In Poland. Yes. Yeah, we'll be following up with your stories on Insta. Yes, same with yours. Yeah, cool. Bye. Have a safe travel. Have a safe trip. Po lunchu z poznanymi w Kuala Lumpur Haną i Joshem łapię taksówkę w stronę wybrzeża. Plan B, podpunkt pierwszy zrealizowany, teraz czas na tę trudniejszą logistycznie część. Wymyślony tego samego poranka plan zakłada przedostanie się do kraju, którego aż do wczoraj w ogóle nie zamierzałem odwiedzać. Hello, can I buy a ticket? Two way is cheaper. Yeah, but you can leave it open. Okay, I will take this. Nie do wiary, ale to się chyba uda. I jak niedługo się przekonamy, niedobory miejsc noclegowych w Singapurze wzbogacą moją podróż bardziej niż jakiekolwiek wcześniejsze plany. Hello? Hello, hello. Ale o tym będzie już następny odcinek.